Jest to kraj numer 1 na świecie, jeśli chodzi o liczbę rozwodów i tutaj przyjechałam do konkretnej pracy. Ile trzeba dolarów, żeby takie mieszkanie na miesiąc tutaj sobie wynająć i żyć spokojnie? I policja przyjechała do mnie. Ja byłam w wodzie. Witam serdecznie Państwa w ostatnim albo w przedostatnim odcinku z Hulhumale. Mordo, co to jest? To moja ostatnia wyspa tutaj na Malediwach. W sumie odwiedziłem 6 wysp w jednym atolu, atol północny Male. Ale nie o tym dzisiaj, ponieważ dzisiaj, moi drodzy, odcinek będzie skupiał się na duszy odcinka. Czyli nie będziecie widzieć tylko i wyłącznie mojej buźki pięknej, gadatliwej, ale też będziecie słyszeć, moi drodzy, i widzieć naszą rodaczkę, Blankę, która mieszka tutaj, pracuje na Malediwach już kawał czasu. Więc ona nam opowie o swoich spostrzeżeniach. Babeczka bystra, babeczka, która podróżuje po świecie, ma taką nietypową robotę, która też sama w sobie jest ciekawa. Moi drodzy, dzisiaj to Wam pokażę, dzisiaj to omówimy sobie, więc zostawcie łapeczkę, komentarz i podajcie odcinek dalej. A tymczasem ja lecę właśnie do domu Blanki. Tak jest, idziemy na herbatkę. Wprosiłem się, znaczy wprosiłem nas. Proszę zobaczyć, Hulhumale. Betonoza totalna. Totalna. Jeśli można bardziej, to pokażcie mi. Z drugiej strony, jak miałoby to inaczej wyglądać? Moi drodzy, idziemy teraz, stąpamy sandałem po sztucznej wyspie. Wyspie, która została oddana do użytku w 2004 roku. Usypana ponad 2 metry nad poziomem morza, żeby zapewniała bezpieczeństwo w czasie, kiedy klimat się ociepla, no i wody niestety się podnoszą. Więc jak widzimy, każdy skrawek jest zagospodarowany. Jeśli porównamy do Male, do stolicy, która jest, moi drodzy, połączona właśnie z Hulmale, jak to się mówi w ogóle, mostem, no to w stolicy mamy labirynty, co zresztą można sobie obejrzeć na odcinku z Male w tej serii. A to miasteczko, moi drodzy, zbudowane wręcz od linijki, z dużym spektrum przestrzeni. Zobaczcie, jakieś ścieżki, nie ścieżki, ulice szerokie, parkingi, sklepy, jest tego dużo. Plaże, lokalsi. 60 000 ludzi tutaj mieszka na wyspie i cały czas się buduje. Ciekaw jestem, ile się płaci za wynajem w takim mieście. Hello brother, jakie są koszty życia? Ale to będziemy musieli Blankę zapytać. Są też autobusy, ale nikt nie wie, w którą stronę jadą i gdzie jadą i jak w Indiach. Tam nikt się nie zatrzyma. Nie ma opcji. Ale trzeba przyznać, że Blanka naprawdę ma fajną miejscówkę do mieszkania. Jak tak przy samej wodzie, przy samej linii brzegowej. Brzmi naprawdę dobrze. Lodóweczkę? Chce ktoś? Melduję, że jest do odebrania. Malediwski vibe, parararara. Malediwski vibe, tarararara. Malediwski vibe, pupetiny, parararara. Nasza dusza odcinka mieszka przy samej plaży. Trochę jej zazdroszczę. Już. Ale tak zdrowo zazdroszczę, nie? Proszę mi powiedzieć i wyjaśnić, czy Blanka hoduje koguta na osiedlu? Na to wygląda. Pytanie, czy to jej? Jakbyśmy nazwali koguta? Franek. Na Franka mi wygląda. Lokalne kafeterie, fryzjer, sklepiki. Dziewczyny poubierane jak u nas, co najmniej jesienią. Fajura, powszechna sprawa. A tutaj mieszka nasza bohaterka gdzieś. Teraz musimy, moi drodzy, znaleźć odpowiednią klatkę. Ej, Kicia, no dawaj pod duchem podrapię. Pani Blanka? Dzień dobry, moi drodzy. Proszę bardzo. Dzień dobry, witam serdecznie. To jest twoja Kicia? To ten kotek? Nie, tam drugi, sąsiad. Ojejku, jaka ona Też zobacz. go uwielbiam. On jest taki
tylko ta wygląda jakby była No. domowa. Pani Blanko, czy możemy wejść do pani mieszkania tutaj na Hula? Hulumale? Tak, Tak, zapraszam. Moje proszę skromne prowadzić. progi. Proszę prowadzić. Jaki przedsionek. Przedsionek. O matko, i tutaj jest bieżnia? Biegasz trochę? Nie. Kiedyś miałam inne mieszkanie, tam była siłownia u góry. Nie u góry, ale była siłownia, tam chodziłam. Poza tak. tym w tych mieszkaniach jest trochę grzyba, Mhm. tak, ze względu na pogodę i tak dalej. Wilgotność. Więc tutaj rzadko jest ta klimatyzacja i jak w mieszkaniu nie mam teraz grzyba, to właśnie na korytarzu czuć. Moi drodzy, tak wygląda mieszkanko naszej tutaj dzisiejszej duszy odcinka. I powiem szczerze, że standard europejski. Nawet więcej, ponieważ czy widziałeś w Europie mieszkanie, które w każdym pokoju ma wbudowaną łazienkę prywatną? Serio? Bo ja nie widziałam jeszcze. To robimy obchód. Prosimy o taki szybki room tour, żeby zobaczyć, jak wygląda takie... To jest przeciętne mieszkanie? Tak, to jest przeciętne mieszkanie, nie najlepsze. Byłam w lepszych tutaj na Hulumale, w rezydencjach, po prostu z tarasami na ocean i tak dalej, więc to jest takie klasa średnia. Klasa średnia, no na moje oko to jest klasa wyższa, ale dobra, idziemy. Tak, są okna, tylko że tutaj jest duży problem. Budynki budowane jednak koło drugiego, jeden koło drugiego, dlatego, bo oni tu mają problem z tą ludnością, tak? Jak Male to jest jedno z najbardziej najludniejszych miast na całym świecie, w 10 na metr kwadratowy, więc te budynki są tutaj dalej ścieśnione, mimo że to jest nowa wyspa i one są budowane jeden koło drugiego. Pójdziemy do tamtych pokoi, to będzie widać. I ja miałam koleżanki, które mieszkały w pokoju bez okna, w sensie z oknem, ale za oknem była klimatyzacja tylko, ten taki boks. I ciemny pokój i nie mieć na Malediwach, nie mieć okna, no to słabo. Kuchnia, kuchnia piękna, pralnia. No i tu są te pokoje, które tak naprawdę mają okno, ale tam jest kolejny budynek. W ogóle tutaj trzeba palić światło w dzień. Tak jest ciemno. Nie daje to wystarczająco dziennego światła. Tak wyglądają dużo pokojów na Male. Czy to jest patodeweloperka, która przyszła z Malediwów do Polski? Tak, myślę, że to oni stąd to wzięli, tak. Widziałam właśnie jeszcze gorsze pokoje, że ta ściana dosłownie mogłeś ręką dotknąć, jak otworzyłeś okno, czyli jeszcze była bliżej ta ściana. Na Malediwach sąsiedzi życzliwi? Życzliwi. Nie poznałam tak maldiwskich rodzin blisko tutaj. Raczej jacyś ekspaci. To poznałam i tak się nawet wspieraliśmy. Ten drugi pokój jest taki sam. Szanowni Państwo, jest problem z mikrofonem. Jeden utonął na Malediwach. Z szacunkiem woda go zabrała, więc musimy się z Blanką dzielić jednym. Powiedziałaś o sąsiadach, o Malediwajczykach? Malediwczykach. Malediwczycy oraz Malediwki. Powtórzcie. No. Czy są otwarci? Czy łatwo jest poznać? Oni są okej, oni są w porządku, mili. Byłeś teraz na wyspach, więc pewnie Tak. poznałeś wielu. No właśnie. Więc oni są spoko. Ale oni nie są aż tacy otwarci, żeby cię wpuszczać do domu. I właśnie- Ze względu na religię. I Tak. właśnie to jest cały szkopuł. To jest cały szkopuł, bo tutaj czuć taki dystans. Tutaj, tak jak w Norwegii, musisz się napracować, żeby bliżej być tej rodziny. No tak, oni po prostu mocno siedzą w religii. Oczywiście nie wolno jej tutaj bynajmniej krytykować. Bo do I- paki cię władują. Tak, i tam dużo jest różnych od dzieciństwa. Oni jak mają 4 lata, to zanim pójdą do szkoły, budzą się o 5 rano, jak jest jeszcze ciemno i uczą się Koranu w oryginalnym języku, czyli po arabsku, nie rozumiejąc ani słowa. Wszystko na pamięć. 5 razy dziennie modlitwa, a wy raz dziennie ćwiczycie? Oni 5 razy dziennie się modlą. Blanka, 3 pytania, bardzo szybkie. Skąd jesteś? Jak długo mieszkasz na Malediwach? I dlaczego akurat Malediwy? Jestem z Małopolski, z 20 km od Krakowa. Wychowałam się w tamtych rejonach. Na Malediwach jestem 2 lata, dlatego, bo dostałam tutaj bardzo fajną pracę. Tak naprawdę z Polski wyprowadziłam się w 2012 roku. 2 lata przed Malediwami mieszkałam w Polsce, więc miałam taki comeback, powrót na stare śmieci. Ale właśnie to się nie sprawdziło i znowu chciałam latać dla linii lotniczych i znalazłam tutaj pracę. Dlatego tutaj jestem. Nie byłam wcześniej nigdy na Malediwach. Dużo mnie tutaj bardzo zaskoczyło. Myślałam właśnie, że to taki kraj, że leżeć na plaży, tylko ten honeymoon, zakochani i tyle. Nuda. Ja nie lubię takich wakacji. A się okazało, że mają pełno zwierząt podwodnych, że można surfingować, mają zajebiste fale. Tutaj jest po prostu, jak ktoś jest
pro, to tutaj przyjeżdża na falę, na Malediwy. No i w ogóle ich kuchnia, ich kultura, no coś, czego naprawdę nie wiedziałam wcześniej. Blanka, wspomniałaś o robocie. Twoja robota cię przyciągnęła na Malediwy, ale nie tylko na Malediwy, bo również do innych krajów na świecie, gdzie miałaś okazję mieszkać. Między innymi Australia, jak dobrze pamiętam, i jeszcze inne strony, ale zaraz o tym powiemy. Powiedz, co robisz w życiu? W tym momencie jestem stewardessą, bo rzeczy różne robiłam w życiu. Bardzo lubię tą pracę, bo jest to praca z ludźmi i tutaj są nowe linie startup, business class tylko. Latamy do 5 różnych destynacji i po prostu, bo to są nowe linie, więc często mało latam, po prostu mało pracuję. Więc mam zajebisty work-life balance. Jeśli chodzi o pracę, nigdy czegoś takiego nie miałam. Blanka, jak się szuka takiej roboty jako stewardessa albo steward? To można konkretnie wchodzić na strony internetowe danych linii i oni tam ogłaszają. Ale jest też bardzo wiele stron, które się tym zajmują i one publikują wszystkie obecne prace dostępne. Czyli do takich linii biznesowych nie dostaniesz pracy, jak nie masz wcześniejszego doświadczenia. I to jeszcze takiego naprawdę dobrego doświadczenia. Nie, że tam latałam 5 lat w Ryanerze. To ile już tylko latasz? Ja, no nie tak długo, bo tak 3 lata byłam w Emiratach, potem byłam 1,5 roku w takich liniach czarterowych w Europie, no i teraz jestem prawie 2 lata. 6,5 roku latam, więc to nie jest jakoś bardzo długo. Powiedz, gdzie w sumie mieszkałaś? Więc na początku wyjechałam z Polski pierwszy raz do Anglii, bo nie umiałam angielskiego. Zachęcam wszystkich, którzy chcą się nauczyć szybko, bardzo dobrze angielskiego. Byłam w Londynie prawie 2 lata i stamtąd właśnie dostałam pracę, tam poszłam na interview i stamtąd dostałam pracę w Emiratach. Więc stamtąd leciałam w Dubaju, nie wiedząc nic kompletnie o świecie i o Dubaju. W ogóle zero wiadomości. To był 2014 rok. Dubaj nie był jeszcze taki słynny i o wiele bardziej był zamknięty niż teraz jest. Tam byłam 3 lata. Po prostu co 3 lata się dostaje odnowę kontraktu i za każde skończenie kontraktu dostaje się też taki bonus finansowy, więc ja czekałam na te 3 lata i już po prostu nowego kontraktu nie podpisałam. Dlaczego? Ciężka robota? Bardzo, fizycznie, bardzo. Mentalnie też, bo jak nie śpisz przez 50 godzin, to ci psycha siada. Nie tylko ciało. Bardziej ci w sumie psycha siada niż ciało, moim zdaniem. Ciało jest w stanie zrobić takie rzeczy, że sobie człowiek tego nie wyobraża, a psychika, ona szwankuje szybciej. Więc taka praca to jest 24 godziny mniej więcej. Takie LA lot po prostu. Co jest najtrudniejsze w takiej pracy bycia stewardessą? Czy ludzie są trudni? Tak, bardzo. Szczególnie właśnie w tych liniach Middle East, bo my latamy z ludźmi z całego świata. Bangladesz, Pakistan, oni właśnie lecą do roboty, do pracy, do Dubaju. To są ludzie, którzy, oni nie wiedzą, gdzie lecą. Im paszporty są zabierane czasami. Oni nie mają toalety w domach i oni czasami potrafią załatwić się na środku na dywanie albo w najlepszym momencie w kranie, w łazience, tak? Robić kupę. Serio? Ja różne rzeczy widziałam i takie rzeczy nie są mi obce. Co najbardziej zniszczyło twój umysł podczas pracy w samolocie? Czy jest coś takiego? Nie, raczej nie. Okay. To tylko jak właśnie ludzie potrafią kłamać, manipulować, żeby coś dostać od linii. Wiedzą, że Serio? Emiraty są takie, że ten klient jest bardzo wysoko. W Europie jest inaczej. Jednak to, co my mówimy jako załoga, jest bardzo ważne. Jeśli ja coś powiem, że pasażer mnie obraził albo był niegrzeczny, to pilot bardzo szybko jest w stanie podjąć decyzję, żeby go wywalić z samolotu w Europie. A w Emiratach jest inaczej. To musisz mieć świadków, żeby w ogóle ci firma uwierzyła i tak dalej. Raczej to, co mówi klient, jest nadrzędne. I ci ludzie, którzy często latają z pewnych krajów, oni to wiedzą, jak to wykorzystać. Jak Więc można takie coś wykorzystać? po prostu zrobić wielką aferę, że ona mi powiedziała to i tamto. I że ona chce do biznes klasy? Ona w sensie, że stewardessa coś zrobiła pasażerowi i tacy bardziej cwani coś z tego mogą mieć. Czyli odszkodowanie. Darmowe loty. Ja nie wiem, jak teraz jest, bo ja tam byłam 10-12 lat temu, ale kiedyś tak było, że to mocno wykorzystywali. Może coś się teraz zmieniło. A w ogóle jeszcze jest jedno, to jest ciekawe też, że też ludzie z Indii, nie wszyscy oczywiście, ja uwielbiam Indię, ale mają taki kompleks białego człowieka, bo oni byli tą kolonią brytyjską i zdarzyło mi się wiele razy, że oni coś robili, że ja po prostu im usługiwała tak specjalnie. Oni mówią serwant na ciebie, nie że tam stewardessa czy coś, tylko jakby służąca.
I miałam taką sytuację kiedyś, że mnie zawołał do toalety. Ta toaleta była czysta, ale on uważał, że ona jest brudna i on się na mnie patrzył, jak ja po prostu dla niego szoruję na kolanach. Bo wiecie, no właśnie ta jest ta linia, że ty nie możesz powiedzieć mu, nie, ta toaleta jest czysta, nie będę tego myła. W Europie tak możesz powiedzieć, a tam nie za bardzo. Będzie to odwrócone przeciwko tobie. No i po prostu ja myłam to, tam przytarłam, bo tam było czysto i on po prostu z takim po prostu zadowoleniem patrzył się, że ja kibel dla niego myję, on się na to patrzy, a było czysto. No i wiele takich drobnych sytuacji, nie jakichś dużych, ale wiele razy, że to im ogromną przyjemność taką sprawiał ego po prostu w kosmos, że ja im przynoszę, że 10 razy koło nich lata, że nie to, może tamto, jeszcze to, a jeszcze tamto. I po prostu to nie jest normalne. To nie jest normalne. Bardzo ciekawe to, co mówisz. Tak przyznam szczerze, że aż nie sądziłem, że ludzie mogą tacy być, w sensie karmić się tym. No a na przykład Pakistan, loty z Pakistanu, oni nie mówią po angielsku w ogóle, nawet ani jednego słowa. Ci pracownicy, tak? Bo są też ludzie z Pakistanu wykształceni, którzy znają 10 języków świata. I oni właśnie siedzą tak jak u nich, w sensie u nich się siedzi na podłodze i się je, tak? W wielu krajach w Azji. I oni tak siedzą z butami i po prostu jedzą rękami wszystko w samolocie. I nie daj Boże, poproszą o piwo, wypiją małej puszki pół, są tak pijani, że się słaniają, przewracają. Raz miałam taką sytuację przy lądowaniu, że zamknął się w łazience, pijany, w sensie wypił ledwo co parę łyków piwa, ale no był mocno pijany. Zamknął się w łazience i było lądowanie, no i ja pukam, ale on nie otwierał drzwi, zaryglował, tam trzymał, że ja nie mogłam w ogóle otworzyć. No więc jakby już było lądowanie, ja siedziałam, już jestem zapięta, cała kabina jest zabezpieczona, więc ja siedzę. I jest wiadomość przekazana dla pilotów, że wszyscy są safe, możemy lądować. Więc w tym momencie ja nie mam prawa wstać. Nawet jeśli by była jakaś sytuacja emergency, ktoś by miał jakieś zdrowotne problemy. No i właśnie przyszedł ten Pakistańczyk, który wypił trochę tego piwa i on zaczął dobijać się do tej łazienki. Ona była dosłownie jak moje siedzenie, tutaj jest łazienka. I ja nie mogę wstać, żeby mu otworzyć, no i tak już lądujemy. Więc ja mówię po angielsku, że usiądź, to się tak mówi, wiecie. Głośnym głosem nawet można krzyknąć, że usiądź teraz, lądujemy, usiądź i tak dalej. To nie są czas na jakieś miłe słowa. No ale on tak nie rozumie po angielsku, wie, on zaczął kopać w te drzwi. One są takie na harmonikę, te drzwi. On po prostu ten jeden zawias wyważył i on tam przekroczył i on tam lądował, sikał tam w tej toalecie już. I taki dzień. No. Znaczy w islamie alkohol jest zakazany. Tak. I zobacz, jak lecą samolotem, to już jednak coś sprawia, że pozwalają sobie na to piwko, nie? Tak. To są Tak, bo to są po prostu zasady odgórnie zakazane, a jednak taka ludzka ciekawość, potem ta możliwość, którą mają na tym pokładzie, po pierwsze, że to nie płacą, po drugie, nikt o tym nie musi wiedzieć koniecznie, bo to jest tylko w tym jednym momencie w samolocie. Więc po prostu to jest takie normalne, moim zdaniem, że ludzie chcą spróbować jednak, że co innego jest twoja własna decyzja życiowa, a co innego jest to ci nakazane z góry, bez żadnego wyboru. Czy tutaj na Malediwach czujesz, że to jest tak nakazane z góry? Tak. To prawo, to jak funkcjonują rodziny, Tak. czy na przykład poznanie Malediwki tutaj jest proste? Czy jednak wpływ religii sprawia, że tak jak w krajach muzułmańskich, takich wiesz, ortodoksyjnych, jest to trudne, bo te kobiety nie pozwalają sobie na to, żeby poznać kogoś na zewnątrz? Nie. To jest nowa generacja. Tutaj wiadomo, że są jakieś takie bardziej tradycyjne rodziny, niekoniecznie oni cię wpuszczą do swoich rodziców i dziadków. Ale jeśli chodzi o to pokolenie w moim wieku i młodsze, to są otwarci ludzie i oni bardzo chętnie się z tobą będą przyjaźnić. Ale tak jak mówię, nie będą cię zapraszać na święta do swojej mamy. To nie. Gdzie mieszkałaś? Bo tak zaczęliśmy i w sumie przeskoczyliśmy bardzo dynamicznie na inny wątek. Była Australia, były Emiraty, Malediwy. Tak, no w tej Anglii byłam 2 lata, w Australii byłam 2,5 roku. Miałam zostać na rok, ale tak bardzo mi się tam spodobało i też COVID był w Europie, więc wygodne to dla mnie było, żeby tam zostać. Czy mieszkanie w różnych krajach wymaga jakiegoś takiego, wiesz, skilla, przestawienia się mocnego, że tak powiem? Czy to jest coś trudnego? Bo wiele osób tak myśli sobie, kurczę, pojechałbym albo pojechałbym do Anglii, popracował. Czy to jest trudne, żeby się odnaleźć?
Tak, z wiekiem to jest coraz trudniejsze, więc jeśli tego nie zrobiłeś, jak miałeś 20 lat, to szanse, że zrobisz tak, masz 35 albo 45 są po prostu mniejsze. Sama widzę po sobie. Kiedyś było to dla mnie bardzo proste, chociaż nigdy nie było to super proste, bo jakby jesteś w kompletnie nowym miejscu, nie znasz czasami języka, nie znasz nikogo. Ja jeździłam do tych miejsc bez pracy, bez mieszkania, bez znajomych. Do Australii Czyli- poleciałam sama, bez niczego. Ty poleciałaś tak po prostu na YOLO i już na miejscu Tak. chciałaś po prostu Tak. odnaleźć siebie. Tak, tak. Jedyne, co zawsze miałam, to wiarę w siebie, w swoje umiejętności, wiarę w dobrych ludzi, w to, że moje życie zawsze dla mnie jest dobre. I na tym się nigdy nie zawiodłam. Chociaż to nie jest tak, że miałam wszystkie cudowne sytuacje, bo nieraz zostałam wyrzucona z mieszkania, okradziona. Wyrzucona? Za co? Raz mi się zdarzyło, że spotykałam się z takim chłopakiem z Australii, Australijczykiem i on mieszkał tam w ogóle są inne standardy życiowe. On mieszkał sam w wielkim domu z 4 sypialniami, z salonem, ogrodem. To jest taki normalny, zwykły. To jest przeciętna rodzina, to nie są żadni bogacze. To jego rodzice to byli normalni ludzie. No i po prostu miałam inną sytuację, że musiałam uciekać z jednego mieszkania, bo tam było trochę niebezpiecznie, narkotyki i tak dalej, jakieś dziwne rzeczy w ogóle tam się działy. No i on przyjechał i on powiedział mi, sami to zaproponował, to chodź, możesz ze mną teraz zamieszkać. No i ja tam mieszkałam z nim, ja wiem, 3 tygodnie, miesiąc nie minął, aż on kiedyś przyszedł po prostu i powiedział do mnie, musisz się wyprowadzić. A ja mówię, kiedy? A on mówi, najlepiej teraz. A ja w ogóle serce mi stanęło. Ale ty byłaś z tym To było gościem. takie, tak! I to było dla mnie takie okrutne po prostu, że on mnie w zasadzie wywala teraz. Czy to było rozstanie, czy to po prostu było No, dla mnie to było rozstanie wymeldowanie? w miejscu. Tak, więc ja to potraktowałam, no tak, to było trochę takie wyrzucenie, bo ja potem na kolejny dzień rano znalazłam pierwsze lepsze mieszkanie, po prostu tam nie chciałam być już z nim. I poszłam do pierwszego lepszego miejsca, które nie było moim wymarzonym, idealnym pokojem. Ale okazało się, że wszystko było okej. Dlatego, bo on mnie wywalił, spotkałam super moją przyjaciółkę Australijkę, z którą się przyjaźniłam potem 2 lata. Ona mi pomogła, też mi wzięła do siebie chyba do domu na jakoś 2-3 noce, zanim ten pokój był dostępny. Ja dosłownie nie chciałam tam już być, bałam się go, się sobie zareglowałam. Zareglowałam się jednej nocy w tym jednym z 4 pokoi, bo ja się bałam, że on coś mi zrobi, coś mu dziwnego strzeliło od tej głowy. Naprawdę. Boże, niestabilny związek. Bardzo. A potem za 6 miesięcy on mi bardzo przepraszał. Mówił, że nie wie, co mu się stało, jak miał mu tak potraktować, czy mu wybaczę. Ale nie wróciłaś. Wybacz mi, nie. Trzeba mieć trochę szaleństwa w sobie, żeby zdecydować się na życie w Australii, w Anglii czy w Emiratach, bo nigdy nie wiadomo, nie? Jaka sytuacja przyjdzie. Tak. Czy te sytuacje sprawiły, że jesteś silniejsza, odważniejsza i pewniejsza siebie? Tak. Myślę, że ja zawsze miałam też taki charakter z natury, więc dla mnie to było wiele rzeczy dla mnie było naturalnych, co dla innych ludzi się w głowie im się nie mieści. Po prostu, że można jechać gdzieś na drugi koniec świata bez pracy samemu z jakimś tam, nie wiem, 5000 złotych w kieszeni, co nie jest dużo, prawda, gotówki. Kiedy wyjeżdżałaś po raz pierwszy, to nie były czasy, wiesz, kiedy w internecie ludzie pisali, jak się podróżuje bądź żyje w Australii, jak co zrobić. Musiałaś do tego dochodzić kroczek po kroczku. Ale co na to twoja rodzina? Czy w twoim domu było wsparcie? Czy jednak mówili, Blanka jest szalona? Byłam zawsze niezależna i też byłam w taki sposób trochę wychowywana. Ja się wyprowadziłam z domu też, jak miałam 20 lat, czy tam 19 i już zupełnie dla siebie żyłam od tego czasu kompletnie, a wcześniej też już miałam pierwsze prace i też jakby trochę jednak byłam uniezależniona od moich rodziców w jakimś tam kontekście finansowym i tak dalej. Więc ja po prostu im powiedziałam. Po prostu pojechałam do domu na tam 1 dzień czy 2 i powiedziałam, że ja za 4 tygodnie już kupiłam bilet do Anglii, że się wyprowadzam. I oni powiedzieli, że okej. No ta Anglia to też tak, Europa jednak, więc to nie jakieś... Ale miałaś cel, chciałaś się nauczyć języka, Tak, to nie? był mój cel. To właśnie to była ta inspiracja, nie na zarobek, nie żeby... Bo w ogóle moim celem moim marzeniem było podróżować i poznać ludzi z całego świata. Rozmawiać z nimi, jak oni żyją, co nie jedzą. I to było moje marzenie mojego życia. Odkąd ja pamiętam, odkąd byłam dzieckiem, mnie to ciekawiło bardzo.
I właśnie uważałam, że to, że nie umiem angielskiego, to właśnie nie mogę za bardzo. Więc to chciałam najszybciej to zrobić, bo też ja się uczyłam w Polsce, starałam się uczyć, ale tak dużo pracowałam, nie miałam czasu. Czy ty znasz taki serial jak Londyńczycy? Nie, kojarzę nazwę, ale ja nie oglądałam Właśnie nigdy. tak mi się skojarzyło teraz, jak powiedziałaś właśnie o tym Londynie. Mhm. A trafiłaś na Malediwy. I co na samym początku zaczynasz robić? Szukasz ludzi, z którymi możesz się skumplować, czy jesteś jednak taką introwertyczką? Nie jestem introwertyczką, w zasadzie jestem trochę miksem, ale może 70% ekstrawertyczka, 30% introwertyczka. Ale tutaj przyjechałam do konkretnej pracy, więc ja na treningu byłam z ludźmi z różnych krajów. Czyli miałaś już znajomości Tak. i ci ludzie też tutaj mieszkają. Tak. A powiedz, czy wraz z wiekiem, im człowiek jest starszy, tym trudniej jest mu wyjść poza strefę komfortu, przenieść się, wyjść do ludzi, szukać nowych ludzi? Czujesz, że to jest trudniejsze? Tak, jest. Nie wiem, z czego to wynika, ale jest coś takiego, że mimo tego, że moje wartości się jakoś bardzo nie zmieniły, czasami bardziej mnie cieszy, że mogłabym mieć takie swoje miejsce. Jakoś bardziej mi to sprawia radość, taka myśl, niż kiedyś. Kiedyś nie mam takiego miejsca cały czas. Chciałabym takie miejsce mieć, a kiedyś w ogóle o tym nie myślałam. Czy myślisz, że to miejsce będzie w Polsce? Nie. Chyba nie. Czemu? Tam jest za zimno. Jak tak 20-30 tych Celsjusza by było więcej, to bym pomyślała. Ale nie, jakoś byłam 2 lata w Polsce i bardzo trudno mi było się odnaleźć. Po prostu, mimo tego, że ja bardzo lubię Polaków, Polskę, bardzo cenię naszą kulturę i wszystko. Co było trudnego? Mentalność? Ja widzę trochę Europę jako trochę wyścig szczurów teraz w tym momencie. Polska wiem, że nie jest na jakichś szczytach listy szczurów, w wyścigu szczurów i tak dalej, bo nie jest i też można żyć spokojnie na wsi i tak dalej, ale jest taki pęd, ta praca, te pieniądze, ta kariera. A tutaj to jest kompletny 100% slow life. Jak ktoś wie, o co chodzi slow life, to jest po prostu powolne życie z naturą, gdzie nie ma samochodu, bo wszędzie można dojść na piechotę. Są ograniczone możliwości, jeśli chodzi o jedzenie, o restaurację, o ubranie. Tu nie ma sklepów, tu nie ma galerii handlowej, ani jednej. Tu nie ma sklepu H&M czy jakiegośkolwiek innego z ubraniami normalnego. Nie ma tutaj tego. Co sprawia, że nie masz tych potrzeb. Tak jakby. I tych bodźców, które cię rozpraszają, nie? Tak. Możesz się skupić po prostu na lekkim, fajnym odczuwaniu życia i też wszystko możesz robić tutaj, jakbyś chciał, jakiś biznes rozwijać czy coś. Też tutaj właśnie dużo rzeczy nie ma, więc tak naprawdę jakby ktoś chciał mieć tutaj biznes, to też jest dobry market. Chłonny, Tak, bo tutaj nie ma pewnych rzeczy. Nie ma i nie ma. I też są bardzo drogie te ceny tych produktów. Słuchaj, laoska spódnica tradycyjna. Nie wiem, To jest tradycyjna? Doceniłeś, tak. Czekaj, laoska? Laoska, no z Laosu, tak, oni tak chodzą. No właśnie, czekaj, bo ty Blanka teraz byłaś w podróży po Laosie. Tak. Wróciłam 2 dni temu, tak przedwczoraj. No. I co, polecasz? Bardzo. Spotkałam taką parę Niemców starszą. Oni powiedzieli, że tu jest tak jak 30 lat temu w Tajlandii. Po prostu nie ma komercji, nie ma tylu turystów. Piękna natura, jest bardzo czysto. Nie wiem, czy kiedyś byłam w takim kraju w tej Azji, nie w Japonii czy w Korei, żeby było czysto. Rzeka jest czyściutka, niebieska woda, złoto. Wydobywają normalnie opioki złota. No nie byłam nigdy w takim kraju. Coś pięknego. I jedzenie zajebiste, lepsze niż w Tajlandii. 2 razy drożej niż w Wietnamie i 2 razy taniej niż w Tajlandii. To tak sobie. Blanka, twoja koleżanka z roboty. Tak, właśnie mam tutaj moją lokatorkę z roboty. Tak. Ty też taką walizkę, moja droga, masz? Dużą? Ja mam troszeczkę mniejszą, tak, taką. Co wy tam pakujecie? Ona była 7 dni teraz w Europie, więc przywozimy na przykład warzywa. Tutaj są bardzo drogie warzywa, tutaj nic nie rośnie. Więc potrafimy przywozić jedzenie z Europy. Tak. To nie jest tak, że ta koleżanka wzięła 200 par majtek. Nie. Raczej kupiła sobie jakieś dobre makarony i oliwę z Włoch. Yeah. I'm sure they have. Yes. Blanka, życie na Malediwach, wynajęcie mieszkania, takiego, w którym byliśmy aktualnie. Ile trzeba wyłożyć
dolarów, żeby takie mieszkanie na miesiąc tutaj sobie wynająć i żyć spokojnie. Na pewno na miesiąc to się, nie wiem czy się da, bo wtedy będzie wyższa cena. To trzeba umowę podpisać na rok. Faktycznie. Umowa. Więc tutaj dużo moich osób z pracy pilotów, oni właśnie nie wynajmują mieszkania, tylko płacą za noce w hotelu. Ale takie mieszkanie, w którym byliśmy, to jest minimum 2200 dolarów za miesiąc plus rachunki. Czyli z 2500. Tak, z Z rachunkami, rachunkami. tak. Internet jest bardzo drogi, nie ma konkurencji, są tylko 2 firmy. Za taki naprawdę podstawowy internet, bo tam jak ktoś chce mieć jakiś szybki internet, to pewnie są droższe pakiety. No. Ale to jest 200 złotych. 200 zł to dużo. Dużo na czas, w którym internet jest powszechny. Czy to jest wysoka cena dla przeciętnego tutaj Maledywijczyka? Tak, oni żyją od pierwszego do pierwszego, a nawet od pierwszego do 21, bo tak jak mówiłam, na początku szastają kasą, po 2 tygodniach rozumieją, że już prawie nie mają, więc oszczędzają, a ten ostatni tydzień oni nie mają pieniędzy. Nie No mają. dobra, a szastają na co? Na restaurację, na swoją kobietę. Czy to jest trochę tak, że tutaj ci ludzie tak na dobrą sprawę żyją takim slow life'em, o którym rozmawialiśmy i nie myślą przyszłościowo na zasadzie, co będzie za 20 lat? W Europie Polacy rozkminiają, co będzie za 30, lepiej kupię mieszkanie i kawałek ziemi, żeby się zabezpieczyć. Czy tutaj takie myślenie też występuje w swoich obserwacji? Nie, to jest zupełnie inna kultura. Są te rodziny wielopokoleniowe, tak? Więc zawsze masz ten system wsparcia. Rodzice cię nie wywalają z domu, jak masz 18 lat, albo nie ma takiej presji, że już pracuję, to już nie powinien mieszkać z nami. Tutaj często po prostu wszyscy mieszkają razem, dzieci, potem wnuki i tak dalej. Na tych lokalnych wyspach mają swoje domy, zawsze swoje mają domy. Też Malediwy dają im ziemię, która do nich należy. Więc jeśli jesteś z jakiejś konkretnej wyspy, to ty dostajesz od rządu ziemię. Potem sobie budują swój własny domek, tak? To nie są jakieś wielkie wille, tylko raczej takie domki. Tutaj też oni dostawali ziemię. Jak na przykład jesteś stąd, z Hulumale, z Male, oni dostawali ziemię tutaj. To, gdzie ja mieszkam, to jest właśnie budynek wybudowany przez Maldiwczyka i on ma tam 6 mieszkań, 3 są jego, 3 wynajmuje. Właśnie La mieszka w innym mieszkaniu niż ja, piętro niżej. I mam też takiego znajomego Maldiwczyka, który ma ziemię na oceanie. Co to znaczy? To znaczy, że on ma już przypisaną ziemię, która jest teraz oceanem, natomiast oni budują phase 3, czyli rozszerzają tą wyspę sztuczną, bo teraz jesteśmy na wyspie, która została zbudowana 25 lat temu. Jesteśmy dosłownie na oceanie, nie nad oceanem, jesteśmy na oceanie, okej? Blanka, co to jest? To jest basen na, można powiedzieć, otwartej wodzie? Tak. Oni to nazywają swimming track, tak się nazywa nawet na Google Maps, chyba tak jest napisane. Po prostu oni zabezpieczyli kawałek oceanu i wykopali głębiej, bo tutaj jest wszędzie bardzo płytko, aż do tej fali jest woda do kolan. I tam to jest jedyne miejsce, gdzie właśnie można sobie popływać. Jeśli ktoś chce mieć jakiś fan, jeśli chodzi o pływanie, to właśnie tam. To jest jedyne miejsce. A czy na plaży? Można sobie tak na ramionczkach, wiesz, pływać albo bez koszulki, ja jako mężczyzna w bokserkach samych, a ty jako kobieta w bikini? Tutaj na Male i Hulumale nie wolno być w bikini, ale mężczyźni mogą być w kąpielówkach. Możesz ściągnąć koszulkę teraz, iść do wody, to jest okej. Kobiety nie. Dozwolony jest strój jednoczęściowy i do tego krótkie spodenki. Mogą być naprawdę bardzo krótkie. Muszą zakrywać kolana? Jeśli chodzi o turystów, to nie. A jeśli chodzi o dziewczyny stąd, to jest ich wybór. Ja znam Malediwki, które nie chodzą w huście i chodzą na plażę właśnie w stroju jednoczęściowym z krótkimi spodenkami. To już jest takie bardziej wewnętrzne, chociaż wiadomo, że dla wielu osób kobieta, która przestrzega religii i tego ubioru jest bardziej szanowana, atrakcyjniejsza dla pewnego rodzaju mężczyzn i też nie dla wszystkich pewnie. Przejmuje berło. Pytanie zasadnicze. Czy gdybyśmy zostawili tęże krówkę tutaj na ławce, to ona by zniknęła, ta torebka by zniknęła po godzinie, czy nie? Nie, możemy test zrobić, ale nie robiłam takiego testu jeszcze. Nie, tu jest bardzo bezpiecznie. Idzie się do wody i można wszystko zostawić. Telefon na wierzchu, portfel. Kradzieże są bardzo, bardzo rzadkie, bym powiedziała. Na pewno się zdarzają jak wszędzie, ale są niezwykle rzadkie. Jedyne co, to oni mają problem trochę z narkotykami, bo tutaj jest wolny ocean i nie wiem, jak to jest teraz kontrolowane. Wiem, że to jest problem, który jest od dziesiątek lat
tutaj na tych wyspach. To nie jest nic nowego i to jest jedyna rzecz, kiedy i ja bym powiedziała, że tu jest niebezpiecznie. Zdarzyło mi się w Male w nocy, że ktoś mnie pytał o pieniądze i widziałam, że to są ludzie, którzy biorą narkotyki. To chyba jedyne co, ale to też jest bardzo rzadkie. To mi się tylko w stolicy zdarzyło. Tutaj na tej wyspie to mi się nawet nie zdarzyło. Czy uważasz, że turyści tutaj na Malediwach są troszkę traktowani jak święte krowy? Na wyspach innych, lokalnych może trochę tak, bo tutaj nie. Tutaj są te restrykcyjne rzeczy. Jeśli zdarzyło mi się raz pójść do wody i był piątek, było dużo ludzi, dzieci i tak dalej i miałam dosłownie miałam tyle brzucha odkrytego, naprawdę bardzo mało. To nie był jakiś biustonosz czy coś. I policja przyjechała do mnie. Ja byłam w wodzie z innymi 7 osobami i ja wiedziałam, że oni do mnie przyjechali, bo wszyscy byli ubrani, a ja miałam troszeczkę brzucha odkrytego. I ja siedziałam w tej wodzie, miałam nadzieję, że oni pójdą, ale oni tam stali i zaczęli mnie wołać. No i ja wyszłam, była kobieta i mężczyzna, policjanci. I oni mi powiedzieli, że ktoś zadzwonił i zgłosił. Więc to nie jest tak, że oni przejeżdżali i szukali ludzi jako policja, szukali kogoś, tylko ktoś mnie zgłosił. I oni powiedzieli, że tutaj są dzieci, brzuch, to w ogóle tak nie może być, goły brzuch. No i tyle, ja się ubrałam, oni poszli. Także w ogóle bardzo miło, bez żadnych problemów, natomiast nie wolno, to będzie zgłoszone tutaj na tych wyspach. Wiele razy ja widziałam też właśnie policję, która podchodzi do turystek, bo one nie wiedziały i rzeczywiście one były normalnie w strojach kąpielowych. Jest to niedozwolone i to nie przejdzie tutaj. Nie ma takiej opcji. Czyli policja obyczajowa, czy taka zwykła? Chyba zwykła. Konfidenci! Konfidenci! Śmierć konfidentom! Jak jest z lekarzami tutaj? Czy to jest droga sprawa? Jak przebiega taka wizyta? Bo wiem, że tutaj masz problem z zatokami, więc miałaś okazję na pewno zawitać do jakiegoś takiego lekarza. Ja tutaj chodzę do prywatnego szpitala, który kiedyś był najlepszym szpitalem w Azji, ale coś tam nie wyszło i teraz nie jest, ale ogólnie jest pięknie wybudowany, marmury wszędzie, schody ruchome, wygląda jak galeria handlowa. Wszyscy są specjaliści z różnych krajów, przeważnie są to Hindusi, lekarze, ale też są lokalni, ze Sri Lanki, z Nepalu miałam lekarza, ale też byłam u takiego od kości lekarza ze Szwecji, więc też i się zdarzają Europejczycy. Wizyta kosztuje około, taka normalna, lekarz zwykły pierwszego kontaktu, 150 zł, a specjalista no to tak 200, więc nie jest aż tak drogo. I w zasadzie jestem w stanie się dostać do każdego specjalisty walk-in. Czy ja idę, ja mówię, że ja chcę iść dzisiaj do laryngologa, a tutaj nie wolno wchodzić. I oni mówią do mnie, dobrze, to zadzwonimy do niego, czy cię przyjmie. Oni do niego dzwonią i on mówi, to się przyjmie, to poczekaj 20 minut. Kiedyś takiego miałam lekarza, który w ogóle nie popatrzył na moje gardło, na nic, po prostu dał mi coś i mnie wysłał. Nie popatrzył, jakby nie sprawdził w ogóle, co mi jest. To jest laryngolog, tak? Ja specjalnie poszłam do specjalisty, bo ja już miałam wcześniej problemy z uszami, z zatokami przez moją pracę. No i to też kwestia tego kraju, jakimi oni tutaj lekami leczą. I on dał mi jakieś takie bardzo słabe krople dla dzieci. Ja to mówię, że po prostu dla babies, no nie. Jak wróciłam po 10 dniach i jeszcze bardziej chora, uszy pozatykane, to on był bardzo zdziwiony. A ja mi się śmiać chciało, no bo jak, no wiecie, no zapalenie zatok trwa 2 tygodnie często, a nawet i trochę dłużej do pełnego wyleczenia. No i w końcu on z tych lekarstw dla babies dał mi prawdziwy steryd. Bardzo ja ciebie proszę, chcę to spróbować. Zanim wezmę ten steryd, proszę daj mi te krople, bo tutaj są na receptę te krople ze sterydem. No i dał mi w końcu. Jezus. Dał mi nazwę, tak, dał mi, ale to potem się już do mnie więcej nie odezwał, więc nie był chyba zadowolony z tego, że ja to chcę. Tutaj też tak słodzą na Malediwach, jak w Indiach czy na Sri Lance, że dają tego cukru po prostu tonę? Myślę, że trochę mniej słodzą niż w Indiach, ale słodzą, dosładzają soki i warto powiedzieć, że się chce bez cukru. Czasami już widzą ciebie, że jesteś turystką, aż sami zdarzyło mi się, że kelner przede mną powiedział no sugar? Tak, no sugar please. A jak jest z medycyną alternatywną? Tutaj w Indiach bardzo popularna, wiesz, zioła. Sri Lanka tak samo. Czy Malediwy też? Nie, jeśli chodzi o lekarzy, to tutaj tylko jest zwykła medycyna konwencjonalna. Znam trochę Maldiwczyków i wiem, że oni w swoich kręgach i jak byli dziećmi, to byli leczeni medycyną alternatywną i ich mamy, babcie znają, które rośliny należy gotować, liście i pić na gorączkę i na jakieś różne inne wirusy. Tak jak wszędzie, nawet jak jest jakiś mocno skomercjalizowany kraj, to i tak ci starsi ludzie, oni pamiętają rośliny. Stany, USA.
Jak ktoś ci podaje butelkę wody, to wręcz żąda napiwku. Australia. Czy napiwki są wymagane? I jak jest też na Malediwach? W Australii jest w ogóle inny świat, jeśli chodzi o wszystko, o zwierzęta, o naturę, wszystko jest do góry nogami i napiwki też są do góry nogami. Ja pracowałam w kilku miejscach i w takich lepszych, ekskluzywnych restauracjach i w takich normalnych restauracjach. Nie ma czegoś takiego jak napiwki. Czasami jest jakiś service charge, który się zbiera do wspólnego worka, którego ja nigdy nie widziałam na oczy, więc nie wiem, na jakiej zasadzie to działa. To w ogóle jest tak dziwnie tam, że kelnerka ci nie daje rachunku. Nie chcą, żebyś tu coś dostała więcej chyba. Ja tak to rozumiem, bo ty idziesz do kasy. Jest jedna osoba w całej restauracji odpowiedzialna za pieniądze. Ty w ogóle nie nosisz ze sobą żadnych pieniędzy, nie przyjmujesz żadnych płatności jako kelnerka. Ty jesteś od podawania jedzenia i pogadania z nimi, umilenia im życia i w ogóle nie wiadomo, co jeszcze tam dla nich zrobienia, ale o napiwku możesz zapomnieć. Idziesz do kasy, tam jest jedna dziewczyna, ona wszystkich kasuje i tyle. Tyle, ile jest rachunek, jak w sklepie, tak? Że się nie daje napiwków. To jest jak sklep. A tutaj na Malediwach? Tutaj też nie ma kultury napiwków, ale bardzo jest miło zostawić i jest to okej. W dobrym guście, tak. Natomiast to nie jest jakieś wymagane. Tutaj jest doliczany serwis i pisze w menu, jest GST, jest tax, więc ta cena, którą widzicie w menu, to nie jest cena prawdziwa. Masz doliczane te 10%, więc dlatego nie jest to wymagane, ale i tak czy siak nawet możesz zostawić i oni chętnie przyjmą więcej. Nawodnienie to podstawa. Thank you so much. Tutaj szeryf, który nam podał tutaj tą wodę. Ile on może zarabiać tutaj na Malediwy i czy to jest dużo, czy to jest mało i czy to jest wystarczająco, żeby żyć na dobrym poziomie? Tutaj jest tania siła robocza z Bangladeszu, z Nepalu, z Indii przeważnie. Ci ludzie zarabiają $300 na miesiąc. Czasami jak mają service charge albo w jakichś lepszych miejscach pracują, to zarabiają więcej, 400-500 za taką pracę kelnera, tak? Bo jak w resortach oni więcej zarabiają. Mają zapewnione mieszkanie i jedzenie. Rachunki są opłacone, więc te $300, to już mówię, to jest taka najniższa suma tutaj, no to jest dla nich pieniądze. I to jest mało, ale jak mieszkałam w Dubaju, to oni też tyle zarabiali. 1200 dirhamów, jak wtedy pracowałam z 6 dni w tygodniu pracy. Ludzie z Indii, którzy pilnowali emiratów w budynku, takie były pensje. Mieszkali po 12 osób w jednym pokoju. Ale też spotkałam takich, którzy właśnie pracują na lokalnych wyspach i mówią, że zarabiają $500-600 razem z service charge i to jest dla nich okej. Przy tym nie płacąc za mieszkanie, za jedzenie, za rachunki. Tak, w resortach zarabia się więcej. Jest to praca wymagająca, czasami 24 na dobę. Dostajesz swojego gościa, swoich gości i po prostu nawet jak on coś chce od ciebie o 11 w nocy, to ty powinnaś mu odpowiedzieć. W sensie są pewne godziny, kiedy nie, ale jak to jest coś takie VIP ważne, to oni ci powiedzą, że pozostań dla niego dostępna. Powiedzmy o tej mentalności tutaj tych osób, które przyjeżdżają, wiesz, stricte zarobkowo. One przyjeżdżają, pracują tutaj tydzień w tydzień, żeby jak najwięcej zarobić i żeby jak najszybciej chyba stąd uciec z pieniędzmi. Ale kiedy zarabiają, to co z tymi pieniędzmi robią z reguły? Ja to widzę w ogóle w mentalności azjatyckiej. I to jest mentalność od Singapuru, jednego z najbogatszych krajów świata, gdzie moje koleżanki też oddają rodzicom to, co oni im dali w dzieciństwie, czyli dają im pieniądze. Gdzie ci rodzice nie są ubodzy, tak? Są z Singapuru. I przez bardzo biedne kraje. Włączając to w Malediwy. Ja mam znajomych Malediwczyków, którzy dają pieniądze siostrom, bratom, rodzicom, płacą im za jakieś wycieczki, za rachunki, chociaż tam nie mieszkają w tym domu. Więc to jest taka bardzo mocno zakorzeniona tradycja azjatycka. I tutaj też tak jest, że właśnie oni zarabiają te $300, z tego 250 oni wyślą do domu dla żony, albo dla rodziców, albo dla siostry, która tam ma dzieci i jest jej trudno w Indiach czy w Bangladeszu, a zostawią sobie te 50, żeby mieć na jakąś kawę, jak mają dzień wolny, czy na cokolwiek. Tak tutaj jest. To jest normalne. Szanowni Państwo, zobaczcie jaka dysproporcja, jeżeli chodzi o zarobki. I jedna noc, doba w resorcie potrafi kosztować nawet 10, a niekiedy 15 tysięcy złotych na wyspach, które mamy nieopodal, a ludzie zarabiają tak małe pieniądze, nie? Czy te resortowe wyspy to są wyspy prywatne? To jest chyba tak. Nie jestem też na 100% pewna. Te wyspy nigdy nie należą, one zawsze należą do Malediwów. To są ich wyspy. Oni je jakoś wynajmują na 100 lat, na 50 lat i te wielkie, bogate koncerny hotelowe i różne inne kasynowe i tak dalej, światowe. Jedna firma Crown, on z Australii mają kasyna i oni nie wiem, czy też mają, chyba w Azji gdzieś też mają, Crown się nazywa te kasyna. Oni tutaj mają jedne z najbardziej ekskluzywnych hoteli. Zagraniczne pieniądze przeważnie inwestowane tutaj. Blanka, czy w momencie,
momencie, kiedy firma by się zamknęła, roboty byś straciła, czy czujesz taki strach, że zawaliłby ci się grunt pod nogami i nie wiedziałabyś, co zrobić? Nie. Umierałam za życia wiele razy. Ego, śmierć bardzo boli. Nie wiem, może na pewno ktoś to przeżył. Wiele razy świat mi się rozpadał, który sobie zbudowałam. Traciłam ludzi, których kochałam. Z wyboru albo nie z wyboru. Tego Australijczyka. Nie. Płakałaś za nim? Nie. Za nim tak nie za bardzo. Nie zasłużył. Ale naprawdę przechodziłam przez różne sytuacje, też właśnie ze względu na te przeprowadzki, na zmianę pracy, bardzo różne traktowanie przez innych ludzi w nowych pracach i jakieś, jak to się mówi, rasizm w takim sensie, że ludzi z tego kraju troszeczkę lepiej się traktuje niż te kelnerki jakieś tam nie wiadomo skąd. I dużo miałam różnych prac i nawet jeśli moja firma by przestała istnieć tu jutro, to po pierwsze wiedziałabym, że coś piękniejszego na mnie czeka, bo ja nie wiążę swojej przyszłości z Malediwami i swojego życia ze względu na to, że jest tutaj religia jaka jest, wiele rzeczy tutaj nie ma, jest zabronionych, nie ma takiej dostępności i też to nie jest kraj naprawdę dla właśnie, że ludzie tu mieszkają z innych krajów, że się tu przeprowadzają. Tutaj ktoś mieszka, bo przyjechał do pracy, no i w zasadzie tyle. Albo właśnie jakiś mąż robi biznesy, no to żona tutaj mieszka z dzieckiem, ale to nie jest tak, że tutaj ktoś się przeprowadza. A teraz zapytam tak odważnie. W miarę upływu czasu, im człowiek jest starszy, tak jak rozmawialiśmy, powiedziałeś, że szukasz swojego takiego miejsca. Czy nie czujesz, że chciałabyś osiąść na dłużej, tak bardziej, nie szukasz stabilności? Nie, ja niczego nie szukam. Jeśli to jest moje, to się wydarzy i chciałabym bardzo, ale nie jest to na szczycie moich marzeń i jeśli to się nie wydarzy, to będę jakimś nieszczęśliwym człowiekiem i niespełnioną kobietą. Byłam teraz w Singapurze u mojej przyjaciółki, której nie widziałam 10 lat i ona właśnie ma dzieci i ma dom, i ma piękne mieszkanie i ma męża i tak, jak się patrzy na takie rodziny szczęśliwe, jak się patrzy na takie ciepłe domy pełne miłości, jasne, że pojawia mi się takie coś, że ich też chciałabym przynależeć. Też chciałabym z kimś dzielić wszystkie moje radości i smutki, ale jakby na co dzień ja nie mam tego w sobie, nie myślę o tym. Zastanawiam się też nad relacjami damsko-męskimi, bo tak, nie ma co ukrywać, jako kobieta z Polski, z Europy jesteś tutaj, wiesz, wyróżniasz się bardzo. Czy Malidyjczycy, jaki problem z wypowiedzeniem? Malediwczycy, czy mają odwagę, żeby podchodzić do ciebie, żeby zabiegać o twoje względy? Tak mają. Oni bardzo lubią Europejki, kobiety piękne z rozpuszczonymi włosami. Są flirciarzami, tutaj 4 żony są dozwolone, wiele rozwodów oraz zdrad również, dlaczego nie? Więc oni z tym nie mają problemu żadnego i są związki i małżeństwa. Ja znam maldiwsko-australijskie, maldiwsko-europejskie, tylko że one muszą przejść na religię, w sensie tak jest zapisane w Malediwach, bo ogólnie muzułmanie mogą poślubić Żydówki oraz chrześcijanki, bo to wychodzi o Abrahama, od tej samej religii. I tutaj jest w konstytucji napisane, że on się musi ożenić z muzułmanką. Więc te moje koleżanki, one zmieniły wiarę. One mówią, że nie wierzą, ale wypowiedziały tą regułkę, więc no ja bym tak nie potrafiła zrobić. I są takie małżeństwa. Nie wiem, czy one przetrwają, bo ta różnica kulturowa jest bardzo mocna po prostu. Związki tutaj są możliwe, ale są ciężkie. Takie poważne. Bo takie romanse to myślę, że oni bardzo chętnie. Czy w tym momencie, Blanka, powinniśmy przestrzec białe kobiety, Wicki, które oglądają naszą rozmowę i kiedy przyjadą na Malediwy, to żeby uważały właśnie na tych flirciarzy tutaj? Myślę, że nie. Oni może i są flirciarzami, ale oni naprawdę są dobrymi ludźmi i oni szanują kobiety tutaj. Oni mają to w kulturze. Oni bardzo kochają swoją mamę. Ta mama jest bardzo ważną osobą. To mama z nimi była, gdzie ojciec pracował na innej wyspie i przywoził pieniądze. Oni są bardzo mocno związani z mamą i przez to mają ogromny szacunek do kobiet. Nie zdarzyło mi się nic kompletnie, żadna słowna albo jakaś fizyczna sytuacja z nikim i ja to widzę, że mają bardzo głęboki szacunek do kobiet. Bo tutaj rozmawiamy właśnie o tych związkach. Jak to wygląda w statystyce, proszę, powiedz nam. Statystyki są nieciekawe. Rozwody są tutaj powszechnie akceptowalne. Mężczyzna się może rozwieść z kobietą, kobieta z nim niekoniecznie. 3 razy się mówi do kobiety: rozwodzę się z tobą,
rozwodzę się z tobą, rozwodzę się z tobą i tyle. To jest rozwód, on tylko podpisuje papierek w sądzie i płaci jakąś karę, ale to nie są duże pieniądze. Tutaj rozwody bardzo często się zdarzają i jest to kraj numer 1 na świecie, jeśli chodzi o liczbę rozwodów i to jest kraj, który złoty medal zdobywa nieprzerwanie od co najmniej 10 lat. Możecie sobie zobaczyć statystycznie, jak to wygląda. Są te informacje dostępne. Mało tego, ja znam takie związki, gdzie, uwaga, najpierw był ślub, potem był rozwód, potem jednak znowu zaczęli gadać i był znowu ślub. I potem był znowu rozwód. Ja znam takie związki. To jest tak łatwe i tak nic, że oni biorą ślub i rozwód z tą samą osobą. Tak, można też mieć wiele żon. Kulturowo nie jest to jakoś ich tradycyjne. Jakby jest to okej, bo tak mówi religia, ale to nie jest tak, że Maldywczycy przeważnie mają 2 czy 3 żony. Nie, przeważnie mają 1. Znam może 2 takie przypadki, że rzeczywiście oni się wychowywali z 2 mamami, tak, bo oni akurat te małżeństwa, oni razem mieszkali w domu. Wszyscy. Ale natomiast nie znam żadnego, który miałby 3 żony, 4. Nie znam czegoś takiego. Najwyżej 2 żony i to dosłownie 2 osoby. Czy ta wyspa była budowana rękoma ludzkimi? I co to w ogóle za folia tutaj pod naszymi sandałkami? Więc tak, ta wyspa jest wbudowana przez człowieka. Jakoś chyba pod koniec lat 90. oni ją kończyli. I jak widać, nawozili piach i kamień, jakieś płachty, coś tam jeszcze w środku jest i to się tutaj rozsypuje. To jest taka druga część tej wyspy, gdzie nie ma turystów. Jest tutaj kilka na tej linii brzegowej jakichś nowych hoteli, co się buduje, ale jak zaraz pójdziemy w głąb, to zobaczymy prawdziwe komunistyczne blokowiska, rodem z lat wcześniejszych z Polski. No i tam będziemy mogli naprawdę to zobaczyć, jak to wygląda. Ale właśnie tutaj dokładnie widać, jak to zostało budowane. I tak to jest zostawione. Ten prąd podmywa wyspę. Malediwy toną oficjalnie. Oni budują takie z kamieni na wyspach, czasami takie mury, żeby te fale nie zabierały lądu, ale wiele bardzo już lasów palmowych albo jakichś takich zielonych sfer, które kiedyś były, jak rozmawiałam z ludźmi, no to już nie ma w tym momencie. To po prostu ocean zabrał. To jest lokalna część miasta, gdzie niestety nie dbają o porządek. Lokalci mieszkają, ale chciałbym cię zapytać na tym osiedlu o jedzenie tutejsze. Przejadło ci się, bo jednak ta kuchnia nie jest jakaś wyrafinowana, ona jest bardzo prosta. Tak, jest prosta, mają kilka takich flagowych, bardzo smacznych dań i pamiętam jak przyjechałam, to byłam zdziwiona, że nigdy nie słyszałam o takiej kuchni, ale to dlatego, bo ten kraj jest bardzo mały. Jest to troszeczkę pomieszane może ze Sri Lanką, trochę z Indiami, ale bardziej ze Sri Lanką, bo oni tu dużo mają na kokosie, z kokosem, w kokosie, dużo tuńczyka. Na Sri Lance też jest tuńczyk, to jednak są ich najbliżsi sąsiedzi. No i jest ostre. Mają kary swoje, które jest totalnie inne niż hinduskie, bo to ich kary jest wodniste jak zupa i właśnie dużo kokosa jest. Mają swoje własne chili, które wygląda, jest takie bardziej okrągłe i jest super, super ostre. Nie lubię go. Ja uwielbiam chili, ale tego nie lubię. Jest za ostre po prostu. Blanka, chciałabyś mieszkać na takim blokowisku? Nie, nie chciałabym. Tutaj nie twoje marzenie? Nie, to nie moje marzenie i to też będzie wszystko kiedyś zabudowane. Tam widać, jak tam bardzo jest gęsto. To są nowe budynki, stosunkowo nowe, te tutaj wszystkie. No brzydko to wygląda, nie pasuje do oceanu, do wyspy, nie pasuje w ogóle, ale to właśnie były takie jakby socjalne mieszkania dla lokalnych ludzi, dane od urzędu. Tam oni chyba płacili coś, ale bardzo mało, jakieś takie pieniądze po prostu symboliczne. Także dlatego budowali to w porozumieniu z Chinami, najtańszym kosztem i to im Chiny tutaj pięknie zaoferowały. Jak idziesz do sklepu, to co kupujesz? Bo tutaj warzyw nie uprawiają. Wszystko się importuje. Są drogie. Na co zwracasz głównie uwagę w sklepie? No więc jak moja dieta jest bardzo prosta, można powiedzieć nudna i nieciekawa. Jedyne co mnie ratuje to, że latam do innych krajów, więc przywożę sobie z Europy, na przykład jak jest lato, wiosna, w lato, tak, jesień, to z Zurychu albo z Mediolanu sobie przywożę wszystko. Ziemniaki, dynie, cebulę, czosnek, no dosłownie mam całą walizkę 30 kg warzyw. Potem wsadzam do lodówki i to jem. Ale kiedy są takie miesiące, tygodnie, że nie latam i jakby tutaj muszę się żywić, to ja wybieram konkretne tylko produkty, które wiem, że będą okej, w miarę smaczne. Bo na przykład ziemniaki stąd albo jakieś bakłażany zdarzyło mi się kupić z robalami w środku, okre z robalami, takimi łażącymi, bo to jest przywożone statkami z Indii. I jeszcze to siedzi w tych workach, w tej temperaturze. Jest to mocno produkt nie
świeży, wręcz nie do spożywania, ale oni to sprzedają. Owoce jem mango, papaję i arbuza. Można kupić nawet lokalne te 3 owoce, jak jest sezon. Jest taka jedna wyspa, która właśnie ma pola i oni uprawiają. Śmieszna sprawa jest taka, że papaja z Indii kosztuje 30 rupii za kilogram, czyli mniej więcej $2, a taka papaja oryginalna z Malediwów, z tej wyspy, kosztuje 80 na przykład rupii. Więc to jest 2,5 więcej ceny. Kupiłam kiedyś i taką stąd i z Indii równocześnie i smak jest taki sam, więc akurat papaja jakoś dochodzi w dobrym stanie w porównaniu do bakłażana. Teraz byłam w lato 7 tygodni w Europie, to tak z 4 kg na luzik. Do tego cebula, czosnek, wszystko tam idzie. Kapustę kiszoną zdarza mi się przywozić, bo ja mam takie ręcznie robione, organiczne z domu rzeczy, że od sąsiada, wiecie, bez pestycydów, no marchewki, no to jest w ogóle luksusowy produkt. Jak ludzie myślą, że luksus to mieć Mercedesa czy jakieś Bugatti, to dla mnie luksus to mieć warzywo, które jest bez pestycydów. To jest luksus, którego naprawdę niewiele ludzi na świecie może mieć. Kobieta z Krakowa, z Małopolskiego, pracy się nie boi. Jakie prace w sumie, już tak na koniec odcinka powiedz, jakie prace wykonywałaś? Bo ty jesteś wszechstronnie uzdolniona, to pokazuje, że poradzisz sobie na każdej szerokości geograficznej. Tak, myślę właśnie, jakbym nawet była w Afryce, wylądowała na środku, to ja bym tam się świetnie odnalazła. A to miałam bardzo dużo prac. Zaczynałam jako roznoszenie ulotek albo hostessa. Hostessa to była fajna praca, tam były jakieś bankiety, nie bankiety. Czasami kazali nam tańczyć z jakimiś starszymi mężczyznami, czasami nie. Przeważnie nie, to były raczej rzadkości. Tam miałyśmy jedzonko i wszystko. A potem byłam higienistką stomatologiczną, kelnerką. Bardzo wiele lat spędziłam w różnych restauracjach. Hotele, nie hotele, bary, restauracje w Australii, w Anglii, w Polsce. Stewardessa też mi zajęła parę lat. No i robiłam też rzęsy. W Australii głównie tym się zajmowałam. Miałam swoje klientki. Pracowałam w McDonaldzie. 3 miesiące w Anglii. Bardzo byli fajni ludzie. Praca była super ciężka, bo ja nie umówiłam po angielsku, więc sprzątałam te ubikacje, te Coca-Colę, co te dzieci wylewały na podłogę co 5 minut. Także strasznie byłam wykończona. Pracowałam 1 rok w korporacji. No nie mam za bardzo miłych wspomnień z tej pracy. To była obsługa klienta dla angielskiej firmy, więc po angielsku. Chciałbym serdecznie podziękować w imieniu swoim, jak i widzów i widzek, którzy nas oglądają. Upraszam, żeby w sekcji komentarzy dali znać, jak się rozmowa podobała. A na sam koniec tego wywiadu chciałbym cię zapytać o jedno. Masz przebojowe życie, robiłaś w życiu różne rzeczy, mieszkałaś w różnych miejscach, a gdzie byś siebie widziała za 5 lat? Czy uważasz, że będziesz na Malediwach, czy może w innym miejscu? Ja się pozwalam zaskakiwać przez życie. W życiu bym sobie nie wymyśliła tego wszystkiego, co się dla mnie wydarzyło i też naprawdę nigdy nie pomyślałabym, że będę mieszkać na Malediwach. Nigdy nie miałam takiego snu, nie mam takiego miejsca, że na 100% tam bym chciała być. Czy będę tutaj? Też nie wiem. Myślę, że pewnie już nie, no bo jednak tyle lat spędzać na wyizolowanych wyspach, to nie wiem, czy to jest takie zdrowe do końca. Ja znam takie moje znajome, możesz potem to pozbyć się tego, ale one mówią tak: jakbym była tobą, taka ładna i jeszcze taka atrakcyjna, to ja bym tutaj w życiu nie mieszkała. Ja bym pojechała tam, gdzie są bogaci faceci, gdzie jest świat, gdzie jest właśnie ten pieniądz, do tej Australii, tej Ameryki, czy gdzie tam można jechać po tego męża, który chce tą piękną, jakąś tam ładną kobietę, czy coś takiego. Ale właśnie to nie jest mój styl. Pozostańmy szczęśliwymi ludźmi. Blanka jest gadułą, zresztą widzieliście na odcinku, moi drodzy. Ja tutaj zachęcam, żeby zaobserwować Instagrama i YouTube'a Blanki. Może po tym wywiadzie Blanka będzie miała więcej motywacji, żeby to kontynuować, opowiadać o świecie, dzielić się życiem na Malediwach, ale może też w innych krajach. Trzymam kciuki, przybijam piątkę od siebie i od widzów. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, do zobaczenia. Moi drodzy, zostawcie łapeczkę, komentarz, podajcie odcinek dalej, a tymczasem ja się żegnam z wami prosto z Malediwów. Do widzenia.